Cześć, z tej strony Dawid. Ostatnio pytacie mnie, czym są skamy, jak nie zostać oszukanym na rynku kryptowalut. Z tego powodu postanowiłem nagrać materiał, gdzie przedstawię Wam 5 metod oszustów, którzy działają na rynku kryptowalut. To, co przedstawię, będzie jednocześnie sytuacją, w której powinna Wam się zapalić czerwona lampka i nie powinniście już dalej kontynuować takiej konwersacji. Najlepiej zablokować taką osobę albo zgłosić na platformie, na której się ona do Was odzywa. Nie przedłużając, zostawiacie subskrypcję i zaczynamy. Ogólnie cały ten odcinek będzie o naciągaczach, ponieważ to oni kontaktują się z Wami przez internet. I pierwsza czerwona lampa, która powinna Wam się zapalić, jest w momencie, kiedy nieznajomy odzywa się do Was i chce rozmawiać o finansach. Nieważne, czy to od razu, czy po 2 minutach, po 5, 10. Najczęściej jest to po wymienieniu paru podstawowych informacji. Cześć, jak się masz, skąd jesteś, jak długo interesujesz się rynkiem kryptowalut, co sądzisz o jakimś projekcie, a potem już zaczynają namawiać Was do różnych dziwnych rzeczy. Często jeszcze przedstawiają fotografie ekskluzywnych miejsc, hoteli, fajnych aut, czy czegokolwiek, co kojarzy się z luksusem, tylko i wyłącznie po to, aby zmanipulować Waszym mózgiem, aby wzbudzić w Was chciwość, bądź chęć realizacji marzeń, bo są to takie najpłytsze, najogólniejsze marzenia większości ludzi, żeby wozić się super furą, mieć mega luksusowy apartament czy dom, i to statystycznie działa na bardzo dużą grupę ludzi. Dlatego pamiętajcie, jeżeli jakikolwiek nieznajomy odzywa się do Was i chce rozmawiać o inwestycjach albo o Waszych dochodach, to powinna Wam się zapalić czerwona lampka. No bo pomyślcie sobie, po co taka osoba chciałaby polepszyć Wasze życie i jakość Waszego życia, skoro ona zna jakiś super magiczny sposób i czemu ona nie przedstawia go swojej rodzinie, swoim znajomym, sama z niego nie korzysta, tylko akurat z Wami postanowiła się podzielić tą mega cenną informacją. Czy Wy byście tak zrobili, gdybyście byli w posiadaniu takiej wiedzy? Wydaje mi się, że nie. Zwyczajnie, jeżeli ktoś się do Ciebie odzywa przez internet, to jest to w jego interesie, a nie w tym, żeby pomóc Tobie i polepszyć jakość Twojego życia. Proste, natomiast ludzie tego nie rozumieją i dopóki tego nie zrozumieją i będą się na to nabierać, to oszuści będą działać, bo skoro to działa, no to czemu nie próbować? I tak jak wcześniej wspomniałem, takie osoby blokujemy i automatycznie zgłaszamy na platformach, na których się do Was odezwali, bo nie dosyć, że wtedy ratujecie siebie, to być może inne osoby, które o tym nie wiedzą, i dzięki Wam nie zostaną one oszukane przez daną osobę naciągacza. Druga czerwona lampa, która już jest mega hardkorowa, to jeżeli ktoś mówi, abyście Wy zainstalowali cokolwiek, jakieś oprogramowanie na którymkolwiek z Waszych urządzeń, czy to smartfon, czy to tablet, czy to laptop, komputer stacjonarny, nieważne, jeżeli słyszycie prośbę o zainstalowanie jakiegoś oprogramowania na swoim urządzeniu, często jest to AnyDesk, bądź jakikolwiek inny program, który daje zdalny dostęp potencjalnemu oszustowi do Waszego komputera, do Waszego ekranu, to jest to mega czerwona lampa, w ogóle tego nie robicie i jak wcześniej wspomniałem, kończycie rozmowę, bo jeżeli zainstalujecie sobie takie oprogramowanie i dacie dostęp oszustowi, to on tak naprawdę będzie przez Wasz komputer mógł wykonywać różne czynności i nawet jeżeli zaloguje się on przez Wasz komputer na giełdę kryptowalutową, to te ruchy będą wykonywane przez Wasze IP, czyli taka giełda kryptowalutowa nawet może nie zorientować się, że to nie Wy wykonujecie dane czynności, tylko właśnie oszust. I to jest mega niebezpieczne, bo pamiętamy, mega czerwona lampa, kiedy ktoś każe Wam zainstalować jakiekolwiek obce oprogramowanie, zwłaszcza takie, o którym wcześniej nie słyszeliście, w ogóle czegoś takiego nie robimy, a jeżeli już słyszycie AnyDesk, to w ogóle zgłaszamy taką osobę i nie rozmawiamy z nią dalej. Trzecia czerwona lampa to bezpośrednia prośba o przekazanie takiemu oszustowi albo swoich danych osobowych, albo środków finansowych, czy kryptowalut. Jest to ogólnie pierwsza zasada w inwestycjach i zarządzaniu swoim majątkiem. Jeżeli macie kryptowaluty, macie swoje portfolio, nikomu nie dajecie dostępu do niego. Kryptowaluty powstały po to, żeby omijać banki, żebyście to Wy byli swoim własnym bankiem i jeżeli Wy nie dajecie dostępu do swoich środków, do swoich kryptowalut bankowi, a macie możliwość sami zarządzać tym, to czemu mielibyście dawać ten dostęp osobom trzecim? Jeżeli Wy nie ufacie sobie,
i nie jesteście w stanie być dla siebie własnym bankiem, to w ogóle nie tykajcie się kryptowalut, bo to jest bez sensu. Być może w przyszłości wejdą takie rozwiązania, że to w banku będziecie mogli trzymać kryptowaluty. To się totalnie mija z ideą kryptowalut, ale okej, rozumiem, są takie osoby, na przykład starsze czy niezaznajomione z technologią. Nie mam z tym problemu, niech sobie każdy robi co chce, ale nie dawajcie dostępu do swoich kryptowalut osobom trzecim, zwłaszcza nowym, nieznajomym, poznanym niedawno w internecie, jeszcze takim, na których kontakt w ogóle nie czekaliście, oni sami skądś znaleźli Was, bo polubiliście jakiś fanpage kryptowalutowy i sami się do Was odzywają. Bądźcie na to wyczuleni, nie rozmawiam z takimi osobami, a tym bardziej nie wysyłamy środków ani żadnych danych osobowych nieznajomym z internetu. I pamiętajcie, nieważne jaki jest powód, czy ktoś jest mega chory, czy potrzebuje bitcoina, bo jest sam na morzu i tylko i wyłącznie ten bitcoin mu pomoże w przetrwaniu, czy chce, abyście wy dopłacili do jakiejkolwiek paczki, cokolwiek. Nawet może się zdarzyć, że ktoś będzie informował was, że członek waszej rodziny potrzebuje pomocy i prześlijcie te kryptowaluty. To pamiętajcie, najprawdopodobniej jest to oszustwo, a jeżeli chcecie uniknąć takiej sytuacji, to najlepiej w rodzinie umówcie się na jakieś hasło bądź zdanie, które wy będziecie wypowiadać w momencie, jeżeli faktycznie któryś z członków waszej rodziny znajdzie się w takiej patowej sytuacji. Uwierzcie mi, że jeżeli takie hasło sobie ustalicie i zdarzy się taka sytuacja, albo wy byście się na przykład znaleźli w takiej sytuacji, to na pewno będziecie pamiętać o tym haśle i pierwsze co zrobicie, kontaktując się ze swoją rodziną, to podacie to hasło. A taki oszust nie będzie znał tego hasła. I pamiętajcie jeszcze, żeby tym hasłem, nie wiem, nie była miejscowość, w której mieszkacie, czy miesiąc, w którym się urodziliście, czy rok, tylko żeby to było coś, do czego tylko i wyłącznie wy będziecie mieli dostęp i najlepiej nie umieszczacie tej frazy, tego hasła nigdzie w internecie, bo to wam pomoże, po pierwsze, jeżeli znajdziecie się w patowej sytuacji, to faktycznie uzyskać pomoc, a po drugie, do minimum ogranicza ryzyko tego, że ktoś z waszej rodziny może zostać oszukany przez oszusta stosującego tą metodę. Czwarta czerwona lampa, kiedy oszust kontaktuje się z wami i mówi, że trzeba wpłacić jakąś minimalną kwotę na inwestycje w kryptowaluty. Pamiętajcie, w kryptowalutach nie ma czegoś takiego jak minimalna kwota. Możecie sobie na giełdę kryptowalut wpłacić 10 zł, 50 i kupić za to bitcoina, ponieważ bitcoin dzieli się na 100 milionów satoshi i tak samo jest z innymi kryptowalutami. One dzielą się na jeszcze mniejsze części. Na przykład nie musicie kupować całego Ethereum, całego bitcoina, całego Cardano, czegokolwiek. Możecie kupić tego jakąś część i tym właśnie na przykład bitcoin odróżnia się od złota, że on jest podzielny na bardzo wiele części i jest bardzo mały próg wejścia. Także jeżeli słyszycie o minimalnej kwocie wejścia albo jakichś abonamentach, jakichś limitach, gdzie musicie wpłacić więcej niż, nie wiem, $200 takiemu oszustowi, bo mu się nie opłaca mniej od was kraść, to bądźmy mądrzejsi, niech takie bajki oszuści sobie wkładają, wiecie gdzie. Nie ma czegoś takiego jak minimalna kwota inwestycji w kryptowaluty. I pamiętajcie, jeżeli inwestujemy, to robimy to samodzielnie, po wyedukowaniu się. I piąta czerwona lampa, która powinna wam się zapalić, jest połączona z wszystkimi poprzednimi, natomiast jest to cecha naciągaczy, która brzmi popędzanie was w działaniu. Pamiętajcie, oszuści, jeżeli już z wami rozmawiają, będą chcieli po pierwsze utrzymać tą rozmowę, a po drugie będą kłaść na was presję, będą naciskać na was. Będziecie czuć popędzanie, żebyście wykonali dane działanie jak najszybciej, ponieważ im prędzej wy coś zrobicie, tym prędzej oszust będzie miał wasze środki, wasze dane osobowe. Pamiętajcie, nie dajcie się popędzać, nie dajcie się w ogóle w takie gierki wdawać, bo to jest bez sensu, tylko i wyłącznie zagrażacie sobie, a jeżeli ktoś was popędza, to możecie zawsze powiedzieć, że hola, hola, ja mam kuzyna, który interesuje się kryptowalutami, dla mnie on jest większym autorytetem niż jakiś nieznajomy z internetu i ja chcę sobie na początku przedyskutować tą możliwość z kuzynem. Wtedy oszuści najczęściej jeszcze mocniej dociskają, mówią, że lepiej nie, ponieważ teraz jest ten moment, kiedy trzeba zainwestować i nie będzie już innego lepszego. Pamiętajcie, w świecie kryptowalut jest mnóstwo okazji, mnóstwo momentów, w których możecie zarobić, a jeszcze więcej, w których możecie stracić. Dlatego pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek nieznajomy was popędza, żebyście wykonali jakieś działanie, nie dajemy się zmanipulować, nie oddajemy kontroli nad swoimi myślami takiemu oszustowi, mówimy do widzenia, blokujemy gościa. Pamiętajcie również, że jeżeli jesteście sami w domu,
jesteście bardziej podatni na takie ataki, ponieważ jeżeli ktoś jest w pobliżu, to nawet jeżeli wy dacie się na początku zmanipulować, to ta druga osoba może wyczuć, że sytuacja jest dziwna i odezwać się do was, przez co wybije was z tego negatywnego rytmu i nie dacie się oszukać, ale jeżeli jesteście sami w domu albo w ogóle, jeżeli w życiu jesteście samotni, to powinniście być szczególnie uważni na coś takiego, ponieważ właśnie na takie osoby często oszuści polują i takich osób wyszukują w internecie. Jeżeli ktoś taki się do ciebie odzywa, to pamiętaj, nie jest to przypadkowy kontakt, ty zostałeś z jakiegoś powodu wybrany, dlaczego ta osoba, ten oszust się z tobą kontaktuje. To było 5 sytuacji, w których powinna wam się zapalić czerwona lampa, jeżeli ktoś nieznajomy odzywa się do was w internecie i oferuje jakiekolwiek okazje inwestycyjne, czy po prostu pomoc finansową. Pamiętajcie, cudowne zarabianie, szybkie w internecie nie istnieje, chyba że w artykułach, które są pisane przez tychże oszustów. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak często do was ktoś nieznajomy odzywa się w internecie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!